windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. If you think that I'ma slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit in the place till the sun's out. Can't I'ma send you to your mama. When Mr. Whip fly, I'm the last gun die. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. When the bullets fly, I'm the last one to die. Till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Jestem po pagranie Holberg Fallet. Dawno mnie tak 5 km nie sponiewierało. Udało mi się wywalczyć dosłownie 4. miejsce. Tutaj Adam kończy, finiszuje. Brawo! Także i na gorąco, jak wrażenia z trasy? Nie nagrywaj mnie teraz w takim stanie, człowieku. To jest... Mogłem w domu... Ja mam takie same odczucia. Miałem czas 28:11 bodajże. Trasa to, jak widzieliście na filmie pewnie, nie wiem, czy było widać, ale miejscami jest bardzo ślisko i jest taki kopny śnieg, gdzie mega często noga po prostu ujeżdża, bo się gdzieś tam zatapia i zjeżdża. Ale jest mega pięknie. Jedno jakby
nie tyle na kółko można powiedzieć, bo się tam okrąża wokół tego boiska. No mi się mega podobało. Jak trochę odetchniemy, to podzielimy się wrażeniami na spokojnie. No to jesteśmy już na spokojnie po 4. edycji Holbæk Fallet Parkrun. Holbæk Fallet Parkrun, witamy. Tam. Teraz chodzimy sobie po Holbæk Fjord, po fiordzie. Tak. Prawie, no, przy fiordzie. Jak wrażenia? Z trasy? Parkrun bardzo fajny, 4. edycja, mało osób. Próbują się przebić tutaj do lokalnej społeczności i pokazać wszystkim, że jest coś takiego i ściągać tutaj lokalsów. Byliśmy pierwszymi turystami z Polski. Jej! Byli turyści na inauguracji z UK, z Niemiec, ze Szwecji, a my jesteśmy pierwszymi Polakami. Darek był pierwszym Polakiem, który przekroczył tutaj metę, bo niestety był przede mną. Z zawrotnym czasem 28 minut. Tak jest. I tym pięknym akcentem można przejść do trasy, która wymagająca to tak jakby nic nie powiedzieć o niej. No mega ciężki śnieg, dużo lodu, dużo śliskich fragmentów. Zgodnie stwierdziliśmy, że no my byśmy odwołali, Tak, ale to my. tak, znaczy na dzień dzisiejszy, mając już 4 lata ze sobą prowadzenia parkrunu, to byłbym za odwołaniem. Lecz myślę, że gdybym przeniósł się w czasie i był na swojej 4. edycji, no to chyba bym dążył, żeby puścić ten parkrun, bo to wiem, jakie jest to uczucie, jak się otwiera parkrun i jak człowiek chce, żeby ludzie przychodzili i boi się zamknięcia, bo myśli, że wtedy frekwencja spadnie i w ogóle nikt już nie przestanie przychodzić, więc rozumiem ich, ale zrobili co mogli, ostrzegli nas o każdym niebezpiecznym punkcie. Na najniebezpieczniejszym punkcie był pachołek, to zresztą Był będziemy- marszał. był marszal, więc Tak. no zrobili co mogli, nie? Więc jakby od tej strony to ktoś, kto przychodzi przebiec czy przejść taki parkrun, no to wie, jakie są warunki, więc musi się liczyć z tym, że coś tam może później tak, nie? Natura zrobiła też co mogła, zawaliła wszystko śniegiem, zmroziła wszystko i no było ciężko. Było klimatycznie i na pewno inaczej niż wiosną, bo wiosną Tak. Zapraszamy tutaj wiosną. tak, wiosną pewnie to będzie Będzie pięknie, bo pięknie. teraz mieliśmy taki, nie wiem, trochę księżycowy krajobraz, bo wszędzie biało, ale też Biegnie się wokół na końcu takie kółko, które się robi, to się robi wokół takiej areny mniej więcej, ale to jest praktycznie zielony taki fragment. To będzie naprawdę latem, wiosną to będzie piękne, kiedy będzie to wszystko zielone, to będzie pięknie. Tylko początek trasy jest asfaltowy, ale potem zaczyna się piękna przyroda. na miejscu mamy wiatę, którą się można przebrać, z czego skorzystaliśmy, bo trochę mrzyło i nam to ułatwiło przechowanie bagażu i rzeczy, żeby nam nie zmokły. Tak. Po parkrunie Adam poszedł się przebrać, tam joga była, tak? Tak, obok są takie zajęcia z jogi, tam jest w razie czego można skorzystać z toalet przynajmniej, ale jeszcze przed 10, bo potem już panie zaczynają zajęcia i nie chcą, żeby im ktoś przeszkadzał. Tak, tutaj na kawy nie chodzą, więc teraz sami Przynajmniej jeszcze pójdziemy. Przynajmniej jeszcze nie mają takiej kultury, jak w Blasku Marcyńskim nie. i wielu. W wielu innych lokalizacjach. Tak, teraz sami sobie gdzieś zrobimy. Sami Coffee sobie Parkrun? poszukamy. I co, no. Łatwo tu się dostać. Zapraszamy. Tak jest. Wystarczy przylecieć z Poznania samolotem, przenocować w hostelu, rano przyjechać pociągiem. Albo można przejechać wieczorem tutaj Tutaj pociągiem. też, no my trochę żałowaliśmy. Godzina pociągu z Kopenhagi, z dworca głównego i jest się w Holbæk. Tutaj w razie czego przenocować i można startować. I można startować i mieć fajną lokalizację zrobioną. To jest moja 130 któraś lokalizacja, Adam bodajże 90, tak? 90. Zbliża się szybko do setki. Tak. I co? No i teraz tylko pochodzimy, później polecimy do Krakowa, w nocy pociągiem do Poznania i lokalizacja zdobyta. Tak, Lokalizacja pełną zdobyta. gębą. Także dzięki za oglądanie, Pozdrawiamy. pozdrawiamy, hej.